Jest poranek. Jestem na środku Hamady. Tam mniej więcej jest granica z Algierią. Idziemy wzdłuż tej granicy. Obudziliśmy się dzisiaj w takiej oazie. Bardzo przyjemnym takim łożysku rzeki okresowej prawdopodobnie. Było tam trochę piasku, roślinności. Spaliśmy pod drzewami. W nocy było minus 2 stopnie. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak właśnie wygląda jazda w takich miejscach. W dzień jest gorąco, w nocy jest zimno, jest dużo wody, ona się kondensuje. Z tego też źródła te roślinki, które tu widać, jest ich pełno, prawdopodobnie utrzymują się przy życiu. Jazda to jest coś w rodzaju motocyklowego raju. Generalnie jazda tutaj to jest pełna swoboda. W zasadzie dowolną ścieżką można sobie wybrać totalną pistę, tak jak tu gdzie stoję, bo jest bezpiecznie, nie ma dużo kamieni. Można też jechać wyjeżdżonymi śladami. My mamy akurat narysowany track z satelity. Jedziemy tymi śladami, które widać, ale często się zdarza, że gdzieś tam chociaż na chwilę jedziemy poza nimi i czuć wtedy taką totalną wolność. Jest po prostu zniewalająca. Myślę, że jest ciągle jeszcze blisko zera, ale to w ogóle nie przeszkadza, jest sucho i jedzie się, no doskonale się jedzie. Cały czas obieramy taką drogę, jedną, drugą, albo w ogóle gdzieś po środku. Chłopaki są teraz gdzieś z przodu. Ja stwierdziłem, że się w ogóle nie spieszę nigdy teraz. Jadę sobie sam z tyłu, dzięki temu mam mega dużo swobody na to, co lubię, czyli jak zobaczę coś fajnego, zatrzymam się, zrobię zdjęcie roślinki albo motocykla na tle czegoś ciekawego. W zasięgu wzroku nie ma nic. Cudownie. Rano zbieramy się nieśpiesznie. Wschód jest majestatyczny. Za nami prawdziwie mroźna noc na środku pustyni. Z biwaku wyjeżdżamy w podgrupach, ale dość szybko tasujemy się po drodze. Wszyscy pędzimy teraz pustą Hamadą. To pierwszy dzień nieskrępowanej wolności. Obieramy kurs na miasto Tandrara. Prowadzi tam wyniosły płaskowyż, znany jako Haut-Plain. Ten płaskowyż to ogromna przestrzeń, która biegnie stąd w Maroko setki kilometrów na wschód aż do Algierii. Co ciekawe, grunt pokryty jest w całości aluwiami, czyli osadami powstałymi na skutek działalności płynącej tu kiedyś wody. To niewiarygodne. Obecnie, gdzie nie spojrzeć, wszędzie dookoła jest płasko i gruzowisko zerodowanych gór sięga po horyzont. Te kamienie są świadkami tego, jak kiedyś wyglądała ta kraina. Była dostatnia w wodę i roślinność. Spotykamy się w Tendrara. To typowe północnoafrykańskie miasto. Zabudowa jest parterowa, sklepy zebrane są tematycznie, ulice wypełniają zgiełki i trzykołowce. Wszystko ma kolor piasku, a piasek wdziera się wszędzie. Uzupełniamy zapasy. Musimy teraz w jednym skoku pokonać ponad 400 km. Spać będziemy gdzieś na pustkowiu, bez dostępu do paliwa i wody. Terenówka wystarczy. Dokładnie, terenówka 4x4 motor. A co mówiliście? No tak. Zaraz za Tandrara zbliżamy się do pozostałości byłego obozu pracy z czasów rządu Vichy. Obóz przytulony jest do linii kolejowej, która przebiega stąd, wzdłuż granicy, aż do Oranu w Algierii. Cała linia została zbudowana w latach 20. i 30., głównie dzięki pracy więźniów zsyłanych do obozów takich jak ten.
To prawdopodobnie najlepiej zachowany obóz pracy Vichy w całym Maroko. Przy torowisku znajdują się budynki przeznaczone dla Europejczyków. Dalej, nieco mniej okazałe zapewne dla arabskich strażników. Więźniowie, Żydzi z Warszawy, Lipska czy Bukaresztu oraz Hiszpanie inni, żyli w namiotach. Dzisiaj miejsce jest puste. Stanowi tylko świadectwo historii. Linia kolejowa nadal funkcjonuje. 2 razy w tygodniu jeździ tutaj pociąg z rudami z pobliskich kopalni, a czasami także słynny Oriental Desert Express. Zaczyna się piach. Wiemy, że po drodze nieopodal Chott Tigris napotkamy pierwsze wydmy. Nie wszyscy mają jeszcze z nimi doświadczenie, to na pewno będzie dla nich ciekawy test. Trak okazuje się jednak dużo prostszy niż zakładałem. Pokonujemy go płynnie. To znaczy, że dzisiejszy biwak wypadnie gdzieś na środku płaskowyżu na północ od Fidżicz. Bardzo mnie to cieszy, bo to na powrót region, gdzie nasz trak odbiega od popularnych szlaków, a mnie zawsze ciągnie na pustkowie. Rozbijamy się w miejscu, które osłania nas od rozlokowanych dookoła wojskowych checkpointów. Dzisiaj ludzie rozjechali się na większe odległości. Niektórzy docierają na biwak grubo po zmroku. Umawiamy się, że jutro dotrzemy na suche wodospady przed Mercugą. Tam się wszyscy spotkamy. Ale długie cienie. Jakie fajne. Poruszamy się wspaniałą pistą prosto na zachód. Niskie słońce oświetla kępy traw, daje długie cienie. Z drogą N17 z kierunku Bufra odbijamy w pistę biegnącą jakby w korytarzu z 2 masywów górskich. Tutaj łapiemy się z Kubą i dalej jedziemy we dwójkę. Tempo jest bardzo wysokie, trzeba być niezwykle skupionym, aby nie dobić zawieszenia na poprzecznych rowach. Te pojawiają się niespodziewanie. Takie rowy występują na Hamadzie wszędzie u podnóża gór. Woda spływa nimi w dół. Widzisz? Właśnie wracają. Ja tam zrobiłem taką kozią ścieżkę, no bez jaj, na pewno byłaby fajna. Halo, halo? Jesteśmy kawałek przed skrętem, jesteśmy na asfalcie i zatrzymaliśmy się na paliwo. Widzieliśmy was, my z Peterem Łukaszem byliśmy tam... Próbujemy ulać trochę paliwa dla pana tutaj. Skończyło mu się. Coś tam będzie z tego. Kuba ma wielkie, dobroduszne serce. Zostanie mu odpłacony dobrym obiadem. Duży bak. I ujebą w górach.
Jedziemy jednym ciągiem od kilku godzin, w zasadzie bez przerwy. Bez wątpienia to, co robimy, wymaga od nas wszystkich sporej kondycji. To niesamowite, że na takich wyjazdach kres wytrzymałości sam z siebie przesuwa się gdzieś do przodu. Często łapię się na tym, że w tempie przejeżdżam cały dzień. Uwielbiam ten stan. Zmęczenie i głód wychodzą dopiero wieczorem. W pewnym momencie wylatujemy wprost na niewielką oazę. Woda nie ma tu połączenia z żadną stałą rzeką, a jednak żyją w niej ryby i żaby. Znajdujemy też skamieniałe muszle. Tutejszy teren nie przestaje mnie zaskakiwać. Nasza pista wije się przepięknie wzdłuż okresowej rzeki. Jedzie się cudownie. Z Kubą lecimy cały czas koło w koło. Bardzo szybko docieramy do miejsca, które jest dla nas zagadką. To wyniosły płaskowyż, którym powinniśmy dotrzeć do Beni Tajite. Problem w tym, że kończy się stromą ścianą wydrążoną dziesiątkami szybów górniczych. Nie wiemy, czy uda nam się zjechać na dół. Próbujemy. Tam mamy zjechać. Będzie dużo serpentynek, na pewno, ale myślę, że się jakoś stoczymy. Myślę, że tamte jakieś takie tarasy to już musi być jakoś lepiej dostępne. Na razie jesteśmy tu. Okazuje się, że zjazd do miasta jest bardzo stromy. Właściwie to ścieżka pośród skał, którą ludzie poruszają się na piechotę. Decydujemy się wycofać. Będziemy to chyba zjeżdżać. Halo, ekipa siedząca w mieście. Halo, ekipa w mieście. Informatyka dopiero dojechaliśmy, wiesz? Udaje nam się jeszcze na radio złapać ekipę, która właśnie w tej chwili siedzi na obiedzie w centrum. Dowiadujemy się od nich, że też się wycofali. Ustalamy jeszcze tylko, że założą biwak za Budnip, a my ich dojdziemy późną porą. Radia bardzo się przydają w takich momentach. Do miasta docieramy po prawie godzinie. Wiemy, że musimy gonić czas. Szybko załatwiamy swoje codzienne sprawy, jemy, tankujemy i kupujemy prowiant. Dalej, wciąż z Kubą, pokonujemy jeden z najwspanialszych odcinków. To dróżki ledwie widoczne na satelicie, w ogóle nie istniejące na żadnych mapach. Jest technicznie i miejscami wąsko, ale jazda jest rewelacyjna.
kończy Belkacem. Stąd powinno być już prosto, musimy tylko przeciąć skalny łańcuch i już. Nic z tych rzeczy. Zaznaczonej ścieżki nie ma i musimy wszystko objechać. Kilka razy próbujemy przebić się przez wąwozy w naszym kierunku, ale nigdzie się nie udaje. W końcu nawiązujemy kontakt radiowy z chłopakami na wzgórzach nad Budnip. Ustalamy spotkanie. Nocleg rozbijamy punkt o zachodzie słońca. Jesteśmy prawie wszyscy. Brakuje Kondzia i Adama. Śpią na wodospadach 50 km przed nami. Zabrakło niewiele. Dogonimy się jutro.